Cześć wszystkim. Po dłuższej przerwie w końcu wybrałem się na ryby. Przyjechałem dzisiaj do Jaraczewa, żeby zmierzyć się z tutejszą zupą rybną. Jest to łowisko tegorocznych Mistrzostw Polski w Federze, więc tak naprawdę przyjechałem się zapoznać z tą wodą, bo udało mi się uzyskać kwalifikacje do Mistrzostw Polski, więc tak naprawdę pierwszy trening. I właśnie korzystając z tej okazji chciałbym Wam powiedzieć, czy warto trenować tak wcześnie przed zawodami, czy warto trenować na łowisku, gdy nie ma presji i co można sobie wytrenować, na co zwrócić uwagę, a na przykład na jakie rzeczy podczas takiego treningu w ogóle nie zwracać uwagi, bo wiadomo, że w warunkach presji to wszystko może się inaczej zachowywać. W tym filmie również pokażę Wam sprzęt, jaki wybrałem do takiego łowienia. Sprawiłem sobie wędki Prestona, wędki Ascension. To jest taka niestandardowa długość 3,20. No tak mi się wydaje. Są one na pierwszy rzut oka miękkie, ale jednocześnie mają pewien zapas mocy. Z tego co słyszałem, dużym problemem jest tutaj właśnie wyciąganie tych karasi. Dużo ryb się spina, więc chciałem sprawdzić właśnie taką wędeczkę troszeczkę większą. Niekoniecznie zacząć od holowania ryb na wydrę, tylko właśnie sprawdzić, jak ten hol będzie przebiegał na takiej wędce o takiej akcji, powiedzmy, już prawie parabolicznej. W dzisiejszym filmie też test bardzo ciekawego produktu. Jeszcze go nie ma w Polsce. Jest to żyłka o niskiej rozciągliwości firmy Nufish. Zobaczymy, jak ta żyłka się tutaj sprawdzi. Ja trochę później opowiem o zaletach używania czegoś takiego i czy może być to alternatywą dla plecionki, na przykład w łowieniu federem. Chodźcie zobaczyć, jak się przygotowałem do tego łowienia jeszcze i za chwilę zaczniemy nęcenie. Tak naprawdę przygotowanie bardzo proste. Nad zanętą to tutaj na razie nie ma się co skupiać. Jest to po prostu gruba zanęta karpiowa, to jest Sensas Carpes. Nic tutaj na razie nie kombinowałem na tym treningu, zupełnie nie chodzi mi o to, żeby w jakiś sposób weryfikować, czy mieszanka zanętowa będzie skuteczna, czy nie. To jeszcze nie jest czas. Taką rzecz jak zanęta warto sobie sprawdzić właśnie już w warunkach presji, czyli jak na łowisku jest więcej zawodników, trenują wtedy na pewno te nasze wnioski będą bardziej racjonalne niż tak jak siedzimy sobie w zupie rybnej i tak naprawdę czego byśmy dzisiaj nie wrzucili, to pewnie jakieś ryby złapiemy. Z przynęt, które mamy, to grube białe robaki w kolorze, blendowana kukurydza i dendrobena. Dendrobena jako przynęta haczykowa, będę też również sprawdzał, jak będzie się sprawdzała dendrobena krojona w mieszance. Dystans, jaki wybrałem do łowienia, 30 metrów. Nie mam dzisiaj platformy, trochę usiadłem właśnie w wodzie, żeby imitować te warunki, jakie tu będą podczas zawodów. Pewnie podczas zawodów będziemy siedzieć dużo więcej w wodzie, będą platformy. Dzisiaj jestem tak na luzie, więc troszeczkę usiadłem w wodzie. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj złapać. Plan jest taki, żeby złapać rytm łowienia karasi. Niekoniecznie być dzisiaj najszybszy na świecie. Jestem po urlopie, więc muszę się troszeczkę rozruszać i mam nadzieję, że z godziny na godzinę będzie coraz lepiej. Będą jakieś rybki i będą fajne ujęcia. Zapraszam na film. Zaczynamy nęcenie wstępne. Na start 4 koszyki. Rozmiar medium, czystej zanęty. Może do ostatniego dodam troszeczkę
blendowanej kukurydzy. I to będzie tak naprawdę tyle. Poczekamy po nęceniu z 5 minut, damy się rybkom ustawić. Założymy haczyk, to Wam od razu pokażę też jakie haczyki wybrałem do tego łowienia. I będziemy zaczynali. Ważne jest, żeby właśnie na początku bardzo precyzyjnie zanęcić. Mimo że nęcimy niewiele, to precyzja zawsze jest ważna. Karasie są taką rybą, tu będziemy oczywiście łowić karasie, to myślę, że wszyscy wiedzą, nie wspomniałem na początku, ale no jaraczewo to jest przez wielu nazywane karasiewem, bo tu w zasadzie nic innego poza karasiami na zawodach się nie łowi. Trafiają się oczywiście jakieś tam wzdręgi, leszczyki, ale główną rybą jest tutaj karaś. I karaś jest taką rybą, która przemieszcza się. Kiedy ustawia się nawet w łowisku, to bardzo krótko przebywa w jednym miejscu. Jest ważne, żeby ten początek właśnie nęcenia wstępnego był bardzo precyzyjny, bo jest to taki punkt wyjściowy do późniejszych zmian. Na przykład dystansu, czy szukania ryb gdzieś na krawędziach naszego pola nęcenia, czy za polem nęcenia, czy przed polem nęcenia. Ale żeby wychodzić w ogóle do takich pomysłów, to na sam początek musimy bardzo precyzyjnie zanęcić sobie ten pierwszy punkt, zbudować to łowisko, wyciągnąć jakieś ryby i później w trakcie tak naprawdę łowienia decydować, czy nie zacząć tych ryb szukać właśnie na krawędziach pola nęcenia. Mówiłem o 4 koszykach, dam 5, bo się zagadałem i zapomniałem podać troszeczkę tej blendowanej kukurydzy. Już na pierwszy rzut oka powiem szczerze, że wędeczka bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się rzuca. To jest koszyk 30-gramowy, wcale nie mały. A to jest katalogowy ciężar wyrzutu tej wędki, 30 gramów. Bardzo fajnie sobie radzi. Dystans to jest 30 metrów, więc muszę powiedzieć, że na początku byłem sceptyczny, bo ta długość tej wędki jest taka hybrydowa. To zwykle są wędki 3 metrowe, 3,30. Tu jest taka wędka, w ogóle cała seria, z tego co się orientuję tutaj. Może nie jestem jakimś ekspertem, bo to jest moja pierwsza wędka z tej serii, ale właśnie to, co charakteryzuje między innymi te wędki, to to, że one są właśnie w takich, można powiedzieć, hybrydowych długościach. No ale co warto wspomnieć, jakby ktoś się zastanawiał jeszcze, czy ją kupić, to też jest to wędka naprawdę za rozsądne pieniądze. To jest taka, myślę, że akurat ten model można kupić spokojnie poniżej 500 zł, więc, a jest to wędka, która na pewno sprawdzi się w realiach zawodniczych i, no i na pewno będzie przyjemna także podczas takich zasiadek treningowych. Zajęło nam to wszystko 3 minutki. Poczekamy jeszcze chwilę, napiję się łyczkę kawy, damy się rybką wkręcić, założę haczyk i zaczynamy łowienie. Pierwszy rzut. Mnóstwo obcierek, to muszę powiedzieć, że tych obcierek tu jest rzeczywiście, tak jak robiłem rozpoznanie, to druga rzecz, o której tutaj wspominano, oprócz tego, że te ryby się spinają, to jest to, żeby po prostu nie zacinać obcierek. I powiem szczerze, że pierwszy rzut i po prostu jakbym wrzucił koszyk do wanny z karpiami. No. Szczytówka lata. Celowo tego też nie zacinałem. Zobaczymy, jak będzie wyglądała moja przynęta. Było dobre 10, 15 obcierek. To już tak, o, nawet jest ryba, więc proszę zobaczyć, wzdręga na dużą dendrobenę. Więc wzdręg nie będę nabijał na licznik ryb. Będę liczył dzisiaj tylko karasie. I to jest karaś.
Mamy sobie właśnie karasia. Kolejny na naszym koncie. Rozmiarowo biorą dzisiaj różne te karasie, raz większe, raz mniejsze. Nie skupiam się na razie na sposobach selekcji, tylko bardziej skupiam się na tym, jakim tempem można te karasie holować. O, to piękny leszcz. Nawet nie wiedziałem, że tu takie są. To niespodzianka, proszę Państwa. Po serii karasi mamy ładnego leszcza. Ryba taka w granicach, myślę, prawie kilograma. Dobra, moi drodzy, podstawowe pytanie. Czy warto trenować na łowisku dużo wcześniej i czy warto trenować samemu? Oczywiście podstawowym i pierwszym argumentem tutaj jest to, że zawsze warto przyjechać po prostu na ryby, więc tutaj odpowiedź jest już pozytywna. Ale mówiąc tak na serio, warto przyjechać sobie na taki trening samemu, tylko trzeba odpowiednio zbudować oczekiwania i umieć odpowiednio wyciągnąć wnioski z takiego treningu. Z rzeczy, które bym sobie odpuścił, jeżeli chodzi o sprawdzanie wody, to kompletnie bym sobie odpuścił jakiekolwiek próby wyciągania wniosków, że dana zanęta, czy dana konsystencja, czy dana proporcja zanęty do gliny jest odpowiednia, bo takie rzeczy należy sprawdzać w trakcie treningów takich już oficjalnych, bliżej zawodów, gdzie trenujemy na przykład ze znajomymi bądź z innymi zawodnikami na brzegu, bo wtedy samemu będąc nad wodą nie jesteśmy w stanie wytworzyć takiej presji pokarmowej. Ryby po prostu reagują na wszystko i może nam się wydawać, że wrzuciliśmy tą zanętę na treningu i nałowiliśmy cały worek ryb. Przychodzi do zawodów, okazuje się, że w ogóle ryby nie chcą jeść zanęty, bo się nią po prostu najzwyczajniej w świecie przejadły. I to jest po prostu błędna strategia. Więc takie rzeczy jak zanęta, proporcja zanęty do gliny, konsystencja, ilość również robactwa, na takie rzeczy raczej bym podczas takiego samotnego treningu nie zwracał uwagi, bo moim zdaniem nie da się tutaj po prostu wyciągnąć jakichś sensownych wniosków. Ale co można sobie na takim samotnym treningu sprawdzić i przetestować? Przede wszystkim zapoznajemy się z łowiskiem. Ja tutaj dzisiaj jestem pierwszy raz. Przejechałem się wzdłuż zbiornika, zobaczyłem sobie, jak wygląda linia brzegowa. Oczywiście wcześniej zrobiłem rozpoznanie na internecie, widziałem masę filmów, tak jak tutaj przebiegają zawody, gdzie mniej więcej są sektory. Wiem, że na przykład tutaj trzeba będzie mieć platformę, żeby usiąść w wodzie, bo wchodzi się na przykład do kolan. I takie rzeczy właśnie przyjeżdżając sobie na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, czyli jak wygląda linia brzegowa, czy właśnie powinniśmy mieć jakiś dodatkowy osprzęt, którego zwykle nie bierzemy, na przykład jak platforma. Czasami nawet jak brzeg jest stromy,
to no, trzeba sobie zadać pytanie, czy nie warto się wyposażyć w jakieś linki, czy w jakiś dodatkowy śledź, który wbijemy w ziemię i przywiążemy się do niego. To są tak naprawdę bardzo ważne elementy, które później już w trakcie zawodów naprawdę wpłyną na nasz komfort łowienia. Z takich rzeczy, które jeszcze sobie można sprawdzić, będąc samemu na treningu, to właśnie dopasowanie sprzętowe. I na to bym kładł największą uwagę na takim pojedynczym, samotnym treningu. Co rozumiemy przez dopasowanie sprzętowe? No właśnie tak jak dzisiaj ja sobie tutaj na przykład sprawdzam, jak będzie się łowiło ryby, jaka będzie sygnalizacja brań przy użyciu pełnej żyłki. Tutaj jest, jak już wspominałem, żyłka wstępnie rozciągnięta, czy o niskiej rozciągliwości, ale powinienem mieć, dzisiaj akurat nie wziąłem, bo to nie jest mój pierwszy trening na tej wodzie, jak będziemy tylko raz, tak sobie zaplanowaliśmy, to można sobie wziąć drugą wędkę, gdzie będziemy mieli na przykład pełną plecionkę lub plecionkę ze strzałówką i sobie sprawdzić, jak ten zestaw będzie się zachowywał podczas holu, jaka będzie sygnalizacja brań na danym zestawie. Na takie rzeczy kładłbym naprawdę duży nacisk. To, co również można sprawdzić, to na przykład haczyki, czy grubości przyponów, czy na przykład ryby nie boją się grubych przyponów i można łowić na duże haczyki. To są takie rzeczy, że jeżeli nam się to sprawdza na treningu, tu akurat jest prawdopodobieństwo, że to również zadziała w trakcie zawodów, bo jeżeli ryby nie boją się grubych żyłek na treningach, oczywiście w warunkach presji, jak wszyscy zawodnicy wejdą do wody, zrobi się hałas, może być inaczej, no ale na przykład zaczynając tutaj od przyponu 0,18, na przykład 20 ekstremalnie, ale tu łowimy szybkościowo dosyć duże ryby. Jeżeli będziemy na treningu zauważali, że praktycznie łowimy w rewelacyjnym tempie na tak grube przypony, no to warto na przykład to na treningu już powtórzyć. W warunkach już tej większej presji, na treningu takim w kilka na przykład osób. Jeżeli chodzi o sprzęt. Jeszcze wracając do tej charakterystyki łowiska. Na przykład twardość dna. Warto sobie w danym stanowisku pogruntować, ale nie tylko. Warto sobie ten czas poświęcić na to, żeby przejść się wzdłuż linii brzegowej z gruntomierzem, opukać sobie to dno, sprawdzić, czy na przykład występuje na zbiorniku gdzieś miejsca z takim twardszym dnem, bądź z dużo głębszą wodą. To też są takie rzeczy, które na pewno pomogą nam w budowaniu tej ostatecznej taktyki przed zawodami. A możemy sobie to sprawdzić dużo wcześniej, no bo to się raczej nie zmieni, tak? No nie sądzę, że na przełomie nawet jednego roku, czy nawet w dłuższej perspektywie zmieni się na przykład wyraźnie struktura dna w danym zbiorniku. Także podsumowując, myślę, że zawsze warto być nad wodą, złapać to czucie danej wody, sprawdzić sobie różne warianty haczyków, różne warianty zestawów i już to powinno nam dać taki szeroki obraz, jakie rozmiary przyponów zabezpieczyć, jakie rozmiary haczyków mieć właśnie przygotowane, powiązane, i to są takie pierwsze kroki, które stawiamy właśnie przed zawodami na takim pojedynczym treningu, dlatego uważam, że warto trenować. Nie spławiły się na powierzchni. Ale to nic nie znaczy. Łowisko opanowały nam wzdręgi, które łowię już niestety od dłuższego czasu. Różnej wielkości, ale nie po taki gatunek tutaj przyjechaliśmy. Tak mi się wydaje niestety, że tej wzdręgi tutaj jest na tyle, że jeżeli ona zdominuje, to naprawdę ciężko jest się dobrać do tych karasi. One reagują na wszystko, co wpada do wody. Nie pomaga zmiana dystansu, nie pomaga łowienie pustym koszykiem i w tej chwili zrobił nam się taki karasiowy przestój. No ale jeszcze wierzymy, że wrócą, bo naprawdę przyzwoite rozmiarowo brały karasie i udało się złowić też
2 fajnych rozmiarów leszcze. No, tempo jest jeszcze dalekie do idealnego, ale to jest trening, więc dużo sprawdzamy. Testujemy różne warianty. W tej chwili staram się, jest już ostatnia taka deska ratunku, jeszcze nabijać koszyk taką zupełną plasteliną i jeszcze przed wrzuceniem koszyka w zasadzie go tak oczyszczam po to, żeby no nic się nie oderwało w momencie, kiedy on będzie leciał do dna. Może w ten sposób uda się odgonić jakoś te wzdręgi, a przynajmniej mnie je zainteresować, a jeszcze dobrać się do karasi. Wspominałem dzisiaj na wstępie, że testuję tą żyłkę o niskiej rozciągliwości i muszę powiedzieć, że naprawdę fajny produkt. Naprawdę fajny produkt, do którego na pewno będę wracał nie tylko w kontekście właśnie takich łowisk semikomercyjnych, bo no tutaj jest łowisko no kill z takim rybostanem, że tych ryb tutaj jest naprawdę dużo. To użycie plecionki to nie wiem, czy tutaj jest rzeczywiście optymalne. Może z przyponem strzałowym można by było łowić. Natomiast ta żyłka jest o tyle ciekawa i niewątpliwie tak na pierwszy raz, jakie zalety zauważam, to ona jest ciężka. Ona jest ciężka, w związku z tym szybko tonie. Jest z dość taką pancerną powłoką, więc jest też dosyć sztywna i bardzo odporna na uszkodzenia przez to. Ale właśnie skupiłbym się na tym ciężarze, bo ciężar tej żyłki to jest taka żyłka bardzo podobna w charakterystyce. Wielu zawodników kiedyś używało do metody odległościowej. O, to powinien być karaś. Albo go spudłowałem. No, w każdym bądź razie piękne branie. Wielu zawodników kiedyś używało takiej żyłki do metody odległościowej. Być może nadal używa. Ja teraz troszeczkę się przerzuciłem na feder, więc nie jestem na bieżąco z tymi nowinkami spławikowymi. Ale była to żyłka Maverick River Stone. Taka charakterystyczna, o takiej miedzianej barwie. I ona też właśnie była bardzo ciężka, w związku z tym szybko tonęła. I też miała właśnie taką strukturę pancerną, która chroniła przed uszkodzeniami. W warunkach takich właśnie jak mamy dzisiaj, mocny boczny wiatr, uciąg, to się świetnie sprawdza, ponieważ to się szybko chowa pod powierzchnię. Nie ma problemu z zatapianiem, to praktycznie bardzo szybko tonie samemu. Nie trzeba tam nic specjalnie wkładać, nawet wędki do wody, a wiemy dobrze, że jak używamy plecionki, to ona czasami, zwłaszcza na płytkich łowiskach, potrafi nam się wybrzuszyć. Trzeba wkładać tę wędkę do wody, bądź naciągać tą plecionkę, żeby ją zatopić. W warunkach szybkościowego łowienia jest to niewątpliwie dużą zaletą tego produktu i też będę sprawdzał to w innych wariantach łowienia, bo uważam, że na takich płytkich zaporówkach, gdzie również występuje duży dryw wody, trzeba rzucić daleko, trochę czasu trwa zatopienie plecionki. Taki produkt może być dobrą alternatywą dla plecionki. O proszę, teraz okoń. Ale mimo, że niewielki, to szczerze powiem, że cieszy mnie bardziej niż wzdręga, bo jak jest okoń, to może wzdręgi się wyniosły i zwykle okonie, jak i jazgarze, to są zwiadowcy tych większych ryb, lub też może lepiej było powiedzieć wysłannicy. I jest nadzieja, że może za chwilkę
te karasie nam się z powrotem ustawią. Łowię na dendrobeny. Nie mam dzisiaj takich małych haczykowych rozmiarów. Duże glizdy. Ale tak jak mówię, pierwszy mój trening na tej wodzie, więc bardziej sobie tam sprawdzam niż staram się bezbłędnie łowić. No widzicie jak lata. Szczytówka niestety nie sprawdziło się. Chyba idzie wzdręga kolejna. O, nawet nie idzie. Ale przynęta jeszcze cała, więc wykonamy rzut pustym koszykiem. Też czasami warto sprawdzać takie sposoby, bo jeżeli wzdręgi reagują na wszystko, to być możliwe, że łowienie pustym koszykiem po prostu nie będzie tych wzdręg interesowało, ale myślę, że one reagują na hałas po prostu. Gdzie coś uderzy w wodzie, momentalnie dopływa tam stado i opanowuje teren. Więc nawet łowienie pustym koszykiem może nie dać oczekiwanych rezultatów. Sprawdzałem również dalszą linię. Około 40 metrów jest to samo. Po chwili też tam są wzdręgi, te karasie napływają takimi falami. No i łowi się kilkanaście z rzędu, później łowisko pustoszeje i przypływają wzdręgi. No ale karaś, płochliwa ryba, tu jest płytko. Pewnie duże stada przypływają i może szybko wyjadają. Już próbowałem takich wariantów. Też podawałem w pewnym momencie dużo robaków, ale no, umiejętność łowienia karasi to jest na pewno sztuka. Tutaj trzeba sobie wyczuć właśnie, czy powinno się w ogóle używać robaków, czy nie. Czy na przykład dużej ilości będą dobre. Nigdy nie wiadomo. Dziś wydaje mi się, że taki wariant, można powiedzieć, wegetariański się sprawdził najlepiej, czyli bez żadnego mięska. Czysta zanęta. To jest gruba zanęta, więc tam są takie grube partykuły i frakcje, więc te ryby tam ostatecznie mają co jeść. No zobaczymy, przed nami jeszcze spokojnie godzinka czy dwie treningu, więc będziemy zdawać raport w kolejnych wejściach. Kolejna wstręga.
Ostatnia rybka dzisiejszego dnia. Prawdopodobnie z dręga. Tak jest. Wykorzystałem już wszystką zanętę, więc nawet jakbym chciał, to i tak nie mam już czym łowić. Na samym końcu chciałbym Wam powiedzieć jeszcze o tej wędeczce, którą dzisiaj przełowiłem cały dzień. Naprawdę bardzo fajny kijek, miękki. Sprawdzi się, myślę, nie tylko do klasyka, ale do metody, do takich ryb do 2 kg też będzie dobry. Ja przypomnę, że mam ten wariant 3,2 metra. No do klasyka do 30 metrów myślę, że to będzie mój killerek. Nie jest to może najtańszy kij, ale też nie jest to najwyższa półka cenowa. Więc jakby ktoś się zastanawiał, jaką wędkę na klasyka na dystansie do 30 metrów, to ja z czystym sumieniem mogę polecić tą wędkę Ascension. Będę się z Wami już żegnał. Nałowiłem się do syta. Rozprostowałem trochę kości po wędkarsku po urlopie. Mam nadzieję, że jestem gotowy do dużych startów, które czekają mnie na koniec sezonów i że uda się osiągnąć jakieś dobre wyniki, a Wy będziecie śledzili relacje na kanale Federasiewicz. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych nowości. Niedługo wpadną kolejne produkcje. Pozdrawiam i do następnego.